Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj następca bardzo popularnego modelu Strong Lip S1, czyli jednego z najlepszych Android Boxów dostępnych w ogóle na rynku, najbardziej kompletnych, opartych na czystym Androidzie i sprzętowo też w zasadzie pozbawionym wad, ponieważ posiadał dużą ilość portów. Gdzieś tutaj podrzucę Wam linka do tego testu. Do tej pory Lip S1 myślę, że jest godny polecenia. Niedawno też testowałem jeden z najnowszych modeli Stronga SRT 420. Link też będziecie mieli gdzieś tutaj. To jest model również zbliżony do Lipa S1, ale jest to wersja, której brakowało, ponieważ jest to wersja z tunerem DVB-T2 dla tych, którzy potrzebują telewizyjnego tunera. Dzisiaj wreszcie następca Lipa S1, czyli Lip S3. I jest to ulepszona, unowocześniona wersja bardzo popularnego modelu na europejskim rynku. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. O ile Lip S1 był dosyć dużym tunerem, boxem, oczywiście mniejszym niż Canal Plus Box, ale większym niż Xiaomi Mi Box, to ten model jest nieco mniejszy, ale też utracił niektóre ze swoich właściwości, takich jak port USB i slot na karty microSD. Oparty jest na Google TV, obsługuje również rozdzielczość 4K w 60 klatkach na sekundę, wspiera najnowsze standardy. Oczywiście, jeżeli Android, to mamy asystenta Google, mamy certyfikowanego Netflixa, YouTube'a, Disneya, Prime Video, to wszystko oczywiście jest. Mamy w kilku językach informację ogólną o funkcjonalności, po szwedzku, norwesku, węgiersku, chorwacku, czesku, słowacku, ukraińsku nawet. Czy język polski jest? Zaraz zobaczymy. Mamy tu po angielsku informację, że jeżeli chodzi o aplikacje, bo mamy dostęp do sklepu Google, to ponad 5000 aplikacji jest dostępnych. Pilot jest 2 w 1, czyli możemy również sterować telewizorami i nie tylko tym Android Boxem. Wspiera Lip S3 Dolby Vision i Dolby Atmos i ma wbudowane 16 GB pamięci EMC, ale to standard wśród wszystkich boxów. Mamy też w innych językach tą informację, niestety języka polskiego nie ma. To, co odróżnia model Lip S3 od wcześniejszych modeli, chociażby SRT 420, to to, że tutaj mamy już Google TV, nie Android TV, tylko Google TV. To istotna zmiana, chociaż jak dla mnie te różnice są naprawdę kosmetyczne. Mamy SPDIF-a, mamy Ethernet port, mamy HDMI oczywiście, gniazdo zasilania i tylko jeden port USB. Dobrze, że jest USB 2.0, natomiast jeżeli dobrze pamiętam, w poprzednim modelu mieliśmy chyba nawet 2 porty USB i slot na karty microSD. Tutaj takich dodatków nie mamy już, aczkolwiek prawdopodobnie nie były aż tak wykorzystywane przez użytkowników. Ten zestaw złączy również powinien każdemu wystarczyć, a jeżeli ktoś potrzebuje więcej portów, zawsze model Lip S1 również jest jeszcze dostępny. Jeżeli chodzi o Androida, standardowo 11, Bluetooth 5.0, wspiera HDR+, HDR10+, HDR10, AV1 również jest wspierany, Dolby Atmos, Dolby Vision, więc tutaj wszelkie standardy są zapewnione. AV1 cieszy również obecność AV1. Pobór prądu 5 W, czyli naprawdę niewiele, chociaż zasilacz jest mocniejszy, 12W z rezerwą. Waga 179 g i zawartość zestawu. To, co powinniśmy otrzymać, to mamy pilot głosowy, ten 2+1, sam Lip S3, zasilacz, kabel HDMI, miły dodatek producenta i 2 baterie również, żebyśmy nie musieli szukać zasilania. Oczywiście jest zbudowany Chromecast, jest Dolby Vision i Atmos, HDMI, HEVC, Advance, wszystko w zasadzie mamy. Pozostaje tylko rozpakować sprzęt i sprawdzić zestaw sprzedażowy. Jeszcze trzeba w jednym miejscu to zrobić.
na dole. Otwieramy pudełko. W środku otrzymujemy instrukcję, sam sprzęt, o nim może za chwilę, oraz bogaty zestaw sprzedażowy, zasilacz, oczywiście 12 W z dużą rezerwą. Ten zasilacz 12V jest tutaj dołączony, kabel HDMI z zaślepkami, brawo producent. Mamy też pilocika. I baterie również są w zestawie. Jest pilot. Jestem pewien, że będą działać również jak we wszystkich strongach zamienniki w postaci akumulatorków 1,2 V, więc tutaj nie będzie problemu. Sam pilot, słuchajcie, schludnie wykonany, prosty. Mamy włącznik, tutaj klawisz chyba powrotu, ustawienia, asystent głosowy, 5-kierunkowy klawisz kierunkowy i tutaj mamy też wstecz, home, nie wiem do czego służy ten klawisz, kanały góra-dół, głośniej ciszej, przepraszam, kanały góra-dół i 4 dedykowane przyciski do serwisów streamingowych, YouTube, Netflix, Prime Video i Disney. Dla każdego coś dobrego. Tak wygląda kwestia pilota. Pozostaje nam jeszcze sam sprzęt. A sam sprzęt jest malutki. Co ciekawe, jest wklęsły w środku. Ciekawy zabieg stylistyczny. Mamy port USB 2.0, 5V. Mamy zasilanie LAN, Ethernet, HDMI i SPDIF i to wszystkie porty. Mamy też, słuchajcie, gumeczki, żeby nie rysować powierzchni, ale one nie są takie zbyt miękkie. No i tutaj powtórzone informacje o modelu i zasilaniu. Myślę, że model bardzo ciekawy. Tutaj nie wiem, czy to jest dioda, czy wentylacja, chyba raczej dioda. Logo Stronga. A więc nie pozostaje mi nic innego jak przejść do uruchomienia sprzętu.
Podsumowując materiał, czy warto? Jeżeli chodzi o Stronga, to po raz kolejny mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jak najbardziej tak. Zalety są jednoznaczne, czysty Android, bogate portfolio, jeżeli chodzi o porty, dostęp do pełnego sklepu Google'a. W zasadzie czegoż można więcej oczekiwać od tego typu urządzeń? No być może nieco niższej ceny, ale zawsze można spróbować łapać promocje. Za dobry sprzęt niestety trzeba zapłacić nieco więcej. Tak jest w przypadku Stronga. Oferuje naprawdę bardzo dużo za, myślę, że relatywnie atrakcyjną cenę. Jestem ciekawy Waszych opinii. Czy uważacie, że jest to w tej chwili najlepszy Android Box dostępny na rynku? Mówię o takich markowych, certyfikowanych sprzętach, a nie o jakichś chińskich wynalazkach, które posiadają po 8 GB pamięci operacyjnej, ale tak naprawdę nie mają nawet certyfikacji serwisów streamingowych. Dajcie znać w komentarzach, napiszcie też, co uważacie za istotne przy zakupie tego typu urządzeń, czy potrzebujecie tunela DVB-T, czy też nie. Jestem ciekawy opinii, czekam na Wasze spostrzeżenia, przemyślenia w komentarzach. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec Wam jeszcze oczywiście dorzucę jakieś ciekawe filmy do propozycji do obejrzenia podobnego sprzętu do tego modelu LIP S3. Hej, hej, do kolejnego materiału.